Cześć, w tym filmie chciałbym opowiedzieć o rowerze gravelowym Feldbrom 60. Mam go od lutego, przejechałem na nim ponad 1500 km. Mam pewne doświadczenia już związane z tym rowerem i chciałbym się nimi podzielić. Co ciekawe, do tej pory w polskim internecie nie ma żadnej recenzji tego roweru, nawet dzisiaj rano sprawdzałem, więc wydaje się, że będzie to pierwsza recenzja. Feldbrom 60, dzisiejszy bohater filmu. Rower mam od lutego, tak jak powiedziałem, przejechałem ponad 1500 km. Dziś jestem w Puszczy Kampinoskiej, ale tak naprawdę las dzisiaj wyjątkowo, a 95% swojego dystansu zrobiłem na asfalcie i na ścieżkach rowerowych, troszkę na szutrach. To zacznijmy od początku. Dlaczego gravel? 7 lat temu kupiłem sobie szosę. Na tej szosie troszkę sobie pojeździłem, no ale po 4-5 latach uznałem, że szosa ma troszkę ograniczone możliwości. Na przykład nie mogę wjechać do lasu, nie mogę wjechać na szutrówkę, to znaczy to już jest problem. I kupiłem sobie rower crossowy i zacząłem jeździć na tym rowerze crossowym. W międzyczasie sprzedałem szosę. Na tym rowerze crossowym jeździłem 3 lata. No, byłem bardzo zadowolony. Wjeżdżałem sobie w różne ciekawe miejsca, ale w pewnym momencie znów zaczęło mi czegoś brakować. Mianowicie czegoś, co miała szosa, czyli takiej aeronomii, kierownicy z barankiem, i stąd narodził się pomysł gravela. Dlaczego Feldbrom 60? Na jesieni zeszłego roku bardziej zacząłem interesować się rynkiem graveli i na początku zainteresował mnie Cross Esker 1, później 2. Później zwróciłem uwagę na Rometa Aspre, dlatego że miał karbonowy widelec. Natomiast na początku tego roku pojawił się w ofertach sklepów właśnie Feldbrom 60. I tu, jeżeli chodzi o wybór, to dość istotne było to, że ten rower ma sztywne osie. Jaki jest Feldbrom 60? No jest to rower zbudowany na aluminiowej ramie, z tym, że widelec mamy karbonowy, ale tylko sam widelec, rura sterowa już jest aluminiowa. Napęd oparto na Shimano Claris, czyli z tyłu mamy 8 zębatek, z przodu są 2, tak naprawdę tego mniejszego blatu używam sporadycznie. Manetki, tak jak widać, Shimano Claris. W rowerze oryginalnie są założone opony Maxxis Refuse w rozmiarze 40, sliki, bardzo dobre do jazdy po asfalcie, bardzo niski opór toczenia, ale zastanawiam się poważnie nad ich zmianą, dlatego że w ciągu 2 miesięcy złapałem 3 gumy i wszystkie w tylnim kole 2 razy było to szkło.
troszkę mnie to dziwi, dlatego że w internecie te opony mają dosyć dobre opinie. Siodełko Essenza, kierownica Devox, hamulce Tektro. Z tyłu tarcza jest troszkę mniejsza. Według mnie wystarczające tarcze po dotarciu, tam około 200 km, hamują według mnie dobrze. Czy wystąpiły jakieś problemy? Jeżeli chodzi o zwykłą jazdę, o użytkowanie, problemów nie było. Oczywiście po przejechaniu pierwszych kilkuset kilometrów trzeba było naciągnąć linki hamulcowe, właściwie uregulować klocki, tak żeby tarcza była w środku. Poza tym nic nie było, ale o pewnej rzeczy chciałbym jeszcze opowiedzieć. Mianowicie po pewnym czasie użytkowania zacząłem słyszeć przy kierownicy pewne dźwięki. Nie wiedziałem na początku, co to jest. Później stwierdziłem, że występuje luz na kierownicy. Oczywiście udałem się do serwisanta lokalnego, który stwierdził, że coś nie tak jest z łożyskiem w kierownicy. Oczywiście w międzyczasie zacząłem przeglądać internet, natrafiłem na wątek o tym, że w pewnej partii tych rowerów zastosowano niewłaściwe łożyska. To znaczy, tu powinny być zastosowane łożyska maszynowe, zostały włożone łożyska kulkowe, co właśnie powodowało występowanie luzów na kierownicy. Udałem się do sprzedawcy, do sklepu, gdzie ten rower kupiłem. Oczywiście tam problem już był znany, nawet poinformowano mnie o tym, że nabywcy tych rowerów byli wzywani do serwisu. No ja akurat albo przeoczyłem, albo nie dostałem takiego wezwania, ale problem jest znany. Oczywiście łożysko zostało wymienione od ręki, trwało to około pół godziny, także problemu nie ma i wydaje się, że problem jest przez sprzedawców ogarnięty. Jeżeli chodzi o problem łożysk, to pod tym filmem bezpośrednio zamieszczam link dla tych, którzy chcieliby się bardziej zapoznać z tym tematem. Po wymianie łożyska rower działa dobrze. Jeździć na nim bardzo przyjemnie i wygodnie. Najdłuższa trasa, jaką zrobiłem, to było ponad 80 km. Nie byłem po niej zmęczony, nie bolał mnie tyłek. W najbliższym czasie wybieram się na swoją pierwszą setkę. Oczywiście zrobię też relację z tej wyprawy. No cóż, mogę powiedzieć. Chyba się z tym rowerem polubiłem i wydaje mi się, że zostanę z nim na długo. Dzięki za uwagę. Piszcie, komentujcie, pytajcie. Postaram się odpowiedzieć.